Wampiry nie boją się już czosnku, boją się scenarzystów. Kiedyś piły krew dziewic, teraz piją sojowe latte i błyszczą w słońcu. Jak filmy zabiły wampira skuteczniej niż kołek? Zostań ze mną do końca, to będzie krwawa historia. Ostatnie lata sprawiły, że wampir nie jest już tym, do czego przywykliśmy. Z krwiożerczego potwora stał się obiektem westchnień nastolatek. Zamiast pić krew dziewic, żywi się zwierzętami. Jak to się stało, że z archetypu potwora nie zostało nic, a bardziej liczą się jego wewnętrzne rozterki niż żądza krwi? Za chwilę opowiem Ci, jak wampir przeszedł całkowitą metamorfozę na przestrzeni lat. Postać wampira ma bardzo długą i złożoną historię, począwszy od ludowych legend, mitów, po literaturę z różnych stron świata. Pierwotnie wampiry to nie był arystokrata w pelerynie, lecz ożywiony trup lub demon. Słowo wampir narodziło się w Europie Wschodniej i na Bałkanach. Wierzono tam, że zmarli mogą powracać, by wysysać krew z żywych. Powodów powrotu do życia wampira było wiele, począwszy od złego pochówku, poprzez niekoniecznie dobre życie doczesne człowieka, lub też było to spowodowane klątwą lub samobójstwem. Słowiańskie wierzenia też miały swoje krwiożercze demony, takie jak upiory, strzygi czy mary. Podobne istoty istniały również poza Europą. W starożytnej Grecji istniały lamie, w Chinach skaczące trupy, a w Indiach wetala, duch zamieszkujący martwe ciała. Zainteresowanie wampirami w Europie wzrosło w XVIII wieku, kiedy to pojawiły się doniesienia o prawdziwych przypadkach w Serbii i na Bałkanach. Pierwsze literackie dzieło, The Vampire, z 1819 roku stworzyło figurę arystokratycznego krwiopijcy. Lord Ruthven, chyba, bo nie wiem jak to się wymawia, był uwodzicielem i mordercą, protoplastą eleganckiego, ale też niebezpiecznego potwora. Kulminacją mitu stała się znana wszystkim postać hrabiego Drakuli z powieści Brama Stokera z 1897 roku. To właśnie Stoker nadał wampirowi jego współczesny kształt. Nieśmiertelnego, przerażającego, ale też fascynującego outsidera. Od tamtej pory wampir stał się symbolem wielu rzeczy. Od erotyzmu i tabu poprzez pragnienie krwi, zakazane namiętności, po władzę i uzależnienie, poprzez relację ofiara z oprawcą oraz nieśmiertelności i samotności. Pierwsze filmy o wampirach pojawiły się już na początku XX wieku. The Vampire z 1913, Nosferatu z 1922 i Dracula z 1931. Jak na czasy, kiedy kino dopiero raczkowało, ponieważ pierwszy film braci Lumière miał premierę w 1895 roku, fascynacja tym potworem była ogromna. Wampir wtedy miał prostą funkcję – ucieleśniać nasze lęki. Spał w trumnie, bał się słońca, żywił się krwią niewinnych. Czasem bywał eleganckim arystokratą, ale jego cel był prosty – przetrwać kosztem innych. W latach 80. zaczęto nadawać mu nowe znaczenie. Przykładem może być film Hunger z Davidem Bowie i Catherine Deneuve w rolach głównych. W polskim tłumaczeniu film chyba nosił nazwę Zagadka Nieśmiertelności. Tam wampiry były postaciami, które bardzo nie chciały zginąć, bardzo nie chciały się zestarzeć. Robiły wszystko po to, żeby jak najdłużej utrzymać swoją piękną i nadchodzi mój piesek. Fionka, przywitasz się? Wilkołaki są ciekawsze. Wampiry uzyskały nową funkcję. Przedstawiały lęk przed śmiercią i przemijaniem. Były zmysłowe, stylowe i śmiertelnie piękne. To zapowiadało nową erę wampira, czyli romantycznego potwora. 10 lat później w filmie Dracula Brama Stokera w reżyserii Francisa Forda Coppoli z naszego wampira uczyniono postać dramatyczną. Był to gotycki dramat o wiecznej miłości i przekleństwie nieśmiertelności. A w 1994 roku wszystko się zmieniło. Dostaliśmy wywiad z wampirem na podstawie książki Anne Rice o tym samym tytule. W rolę główną wcielił się Brad Pitt, drugą z głównych ról grał Tom Cruise i w końcu dostaliśmy wampira emo, który to przez cały film narzekał, jak to jego życie było złe i jak to cierpiał i jak to nie potrafił znaleźć sobie miejsca. Wampir po raz pierwszy przestał być potworem, a stał się ucieleśnieniem naszych ludzkich rozterek, czyli depresji, smutku, szukania sensu istnienia. W
końcu Louis przez cały film poszukuje, skąd wzięły się wampiry na tym świecie. W 96 Robert Rodriguez i Quentin Tarantino wypuścili Od zmierzchu do świtu. Oglądałam ten film bardzo dawno. Do końca nie pamiętam, o co tam chodziło. Wiem tylko, że była Salma Hayek z wężem. Film może nie był jakiś wspaniały. Na początku wydawał się całkiem dobrym kryminałem, później stał się siekanką z masą krwi i flaków, ale jeżeli oglądać ten film z przymrużeniem oka, można czerpać z niego całkiem dużą rozrywkę. Potem w 98 była ekranizacja komiksów Marvela pod tytułem Blade. Film znowu pokazał nam wampiry niebezpieczne i straszne, jednakże teraz były one cool, w skórzanych strojach i mordujące innych w rytmach techno. Ale podsumowując, lata 90. dały nam dwa kierunki wampirów. Albo egzystencjonalne cierpienie, albo krwawa rozwałka. I oba działały, oba się sprzedawały i oba na siebie zarabiały. Na początku XXI wieku nastąpiła nowa era. W 2008 pojawił się Zmierzch, który to przerobił wampiry w obiekt westchnień nastolatek. Edward Cullen błyszczał w słońcu, pił krew zwierząt i miał problemy miłosne, a nie egzystencjonalne. Zamiast potwora dostaliśmy idealnego chłopaka z mroczną tajemnicą. To był koniec mroku i początek popu. A za nim przyszły seriale takie jak Pamiętniki wampirów, Czysta krew i fala romantycznych krwiopijców. Czy filmy naprawdę zabiły wampira? Chyba nie. Wampiry od zawsze były odbiciem naszych lęków i pragnień. W zależności od tego, czy sięgamy w zamierzchłe czasy, kiedy były przestrogą dla innych, że należy żyć dobrze, nie należy mordować albo popełniać samobójstwa, bo można wrócić jako dusza przeklęta, aż po czasy, kiedy stały się uosobieniem romantycznej miłości, zawsze miały jakąś funkcję, zawsze do czegoś służyły. Każdy etap odpowiadał temu, czego ludzie w danym czasie bali się najbardziej lub czego najbardziej potrzebowali. Dziś królują komedie i pastisze typu Co robimy w ukryciu. Ale kto wie, może już wkrótce pojawi się klasyczny Dracula w nowej odsłonie. Zresztą niedawno w Europie miała premiera kolejnego filmu o wampirach, tym razem w reżyserii Luca Bessona pod tytułem Dracula – Historia wiecznej miłości. Nie rozumiem, dlaczego ten film jeszcze nie miał premiery w Polsce, ale jeżeli się pojawi i będzie o czym porozmawiać, to na pewno zrobię o tym odcinek. Ale teraz poczekajmy, zobaczymy, co przyniesie nam czas. Bo wampir tak naprawdę nigdy nie umiera. Czasami po prostu potrzebuje nowego filmu. Dajcie znać w komentarzu, który wampir waszym zdaniem był najciekawszy, najmroczniejszy. A może Edward wcale nie był taki zły i macie z nim dobre wspomnienia. Jeśli podobał wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę i zachęcam do obejrzenia filmiku, który to YouTube uznał, że jest dla ciebie najbardziej odpowiedni.